Witam wszystkich bardzo serdecznie po długiej nieobecności. Wracam na YouTube'a po kilku latach, po raptem dodaniu wcześniej 2 filmików kilka lat temu. Nie pamiętam już teraz dokładnie, dlaczego wrzuciłem tylko 2 i potem przestałem. W każdym razie, tak jak tytuł tego filmu mówi, straciłem pracę w branży IT. Około 3 tygodni temu dowiedziałem się, że firma musi się ze mną rozstać. Powodem tego rozstania jest restrukturyzacja, także tutaj nie wydarzyło się nic strasznego ani z mojej strony, ani ze strony firmy, dla której pracowałem jako podwykonawca. Natomiast z różnych względów firma przechodzi różnego rodzaju przemiany i padło na mnie. Stałem się ofiarą tych przemian. Stwierdziłem, że z racji tego, że jest grudzień, jest trochę więcej wolnego czasu i z racji tego, że słyszałem dość niepokojące wieści z rynku pracy w branży IT, stwierdziłem, że właśnie po prostu nagram swoją tutaj przygodę i swoją drogę do znalezienia nowej roboty, ponieważ kiedy okres wypowiedzenia minie, to chciałbym kontynuować pracę. Niestety nie jestem jeszcze na tyle bogaty, żeby przejść na emeryturę, także stwierdziłem, że po prostu na początku dokumentuję tą podróż, a później zobaczymy, co dalej. Moją aktualną rolą, dopóki jeszcze tutaj jestem, jest tak zwany Head of DevOps. To jest mój oficjalny tytuł i dla tych, którzy nie wiedzą, ta rola oznacza, w zależności od firmy, może oznaczać wiele rzeczy, natomiast tutaj, gdzie aktualnie jeszcze jestem, oznacza tak naprawdę 2 takie duże rzeczy. Po pierwsze, jest to utrzymanie całej infrastruktury odpowiedzialnej za hostowanie naszego rozwiązania, naszych aplikacji, które potem sprzedajemy naszym klientom. A po drugie, jest to utrzymanie, wdrażanie i utrzymywanie i aktualizację różnego rodzaju oprogramowania, które służy do łatwiejszej pracy dla naszych programistów, testerów, supportu itd., więc różnego rodzaju narzędzi, które po prostu pomagają w łatwiejszym wytwarzaniu oprogramowania i później w jego deploymencie. Co dokładnie się stało? No tutaj jakby tak wspomniałem na początku, nic strasznego, nie jest to jakaś wielka afera. Ogólnie rozstajemy się na takich w porządku warunkach. Tutaj firma w pełni honoruje mój okres wypowiedzenia. Pomimo tego, że jestem właśnie podwykonawcą, więc pracuję tak naprawdę w ramach umowy B2B i nie chroni mnie w żadnym wypadku prawo pracy. Pomimo tego firma jakby tutaj wszystko w pełni honoruje, fajnie jakby sobie tutaj cały czas rozmawiamy. Jestem w okresie takiego handoveru, gdzie tu przekazuję różnego rodzaju informacje, obowiązki mojemu, można powiedzieć, następcy. Natomiast dlaczego to nagrywam? Tak jak powiedziałem, słyszałem bardzo niepokojące wieści z rynku pracy, spowodowane jakby tutaj 2 czynnikami. Po pierwsze, ogólnie jest jakaś zapaść na rynku IT, czyli jakby zapotrzebowanie na osoby mojego pokroju jest mniejsze. Z różnych powodów. Firmy niektóre się skalują, ale jakby w dół, jeżeli chodzi o ilość pracowników. A do tego wchodzi szeroko pojęta sztuczna inteligencja, która przynajmniej w niektórych miejscach pracy, tak słyszałem, zabiera miejsce osobom technicznym, półtechnicznym, a także menadżerom. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z tego, co właśnie gdzieś tam czytam w internecie i słucham, to nie jest już to takie Eldorado, jak jeszcze było kilka lat temu. Natomiast nie jestem już juniorem, nie jestem midem, nie jestem nawet, chociaż na swój sposób można powiedzieć, że jestem seniorem, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że mamy grudzień, który też nie jest najlepszym miesiącem na szukanie nowej pracy. Wiele osób, które podejmują decyzje w sprawie zatrudnienia w firmach, jest aktualnie na urlopach, na zwolnieniach.
domykane są jakieś tam budżety na dany rok, albo właśnie zamykane budżety na ten rok aktualny, więc zdaję sobie sprawę, że grudzień prawdopodobnie zaraz po wakacjach, a może nawet jeszcze gorzej, jest takim jakby najgorszym miesiącem do szukania nowej pracy. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czego będę tak naprawdę szukał? Mój background taki oryginalny to jest bycie programistą, głównie w języku PHP, ale nie chciałbym do tego wracać, nie ukrywam. Jest to jakaś tam dla mnie ostateczna ostateczność. Bardziej chciałbym iść drogą tą, którą tutaj już zacząłem kilka lat temu, czyli Head of Engineering, Engineering Manager, Head of Development. Tutaj w zależności od firmy te tytuły się od siebie różnią. Różni się też zakres obowiązków, także tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie mam też zielonego pojęcia, jak będzie wyglądała sytuacja między pracą zdalną, którą do tej pory przez wiele lat udało mi się mieć, kontra praca hybrydowa, która, no ja tu mieszkam pod Wrocławiem, więc jakby ona jak najbardziej wchodzi w grę. No nie jest idealna, w zależności też od tego oczywiście, ile pracodawca czy firma, z którą się współpracuje, wymaga bycia, jak często wymaga bycia w biurze. Natomiast no jakby siłą rzeczy odpadają pozycje w Krakowie, w Warszawie, nie wiem, w Poznaniu, w Gdańsku. Jeżeli te pozycje wymagają bycia w biurze przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, albo jeszcze gorzej 5 razy w tygodniu, Wrocław pod tym względem dla mnie jest możliwy do ugryzienia, aczkolwiek wolałbym pracę zdalną tak jak do tej pory. Co jeszcze mogę dodać? Mój okres wypowiedzenia to 2 miesiące, także ogólnie jeszcze styczeń i luty jestem finansowo bezpieczny. Później mam nadzieję, że już zacznę coś nowego, ponieważ nie udało mi się jeszcze dorobić takiego statusu, że mogę być sobie emerytem. I o ile kilka miesięcy bez pracy bym prawdopodobnie przeżył, o tyle wolałbym jednak mieć taką tą ciągłość. Nie potrzebuję być teraz jakby w domu i zastanawiać się, co dalej. Szczególnie właśnie po tych wszystkich tutaj jakichś dochodzących do mnie newsach odnośnie rynku IT, że nie jest już tak łatwo, więc jakby chcę jak najszybciej zabezpieczyć nową pozycję. Nie wiem, czy tak po polsku się mówi, czy to jest poprawnie. Jak chcę jak najszybciej znaleźć nową pracę, żeby po prostu się potem nie stresować, że wypowiedzenie właśnie mi mija, wystawiam ostatnią fakturę, a nie mam nic nowego nagranego. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam do oglądania tej mojej drogi. Będę się tu starał nagrywać te filmy z jak największą ilością szczegółów i zobaczymy. Może komuś to pomoże, może dowiemy się wszyscy czegoś nowego, może też coś ciekawego wyjdzie z samych tych poszukiwań na zasadzie rynek się zmienił i teraz, żeby znaleźć pracę, to trzeba zrobić A, B i C, a kiedyś wystarczyło na przykład zrobić samo A. Także zobaczymy. Dzięki za obejrzenie filmiku i do usłyszenia wkrótce.